Czołgiem jest już po wyborach, które ustawiły nam polityczną rzeczywistość na kolejne co najmniej 4 lata. Abstrahując od tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy w kampanii, tradycyjnie coraz brutalniejszej, coraz bardziej agresywnej, jak zawsze w tej kampanii nie było gier. Powiecie teraz, panie, jeszcze by tego brakowało, żeby politycy zagarniali dla siebie gierki. No a ja odpowiem, że przecież to nie jest nowa koncepcja i właśnie o niej będziemy, mam nadzieję, że krótko, dzisiaj rozmawiać. Czemu akurat o tym? Ano pomyślałem sobie, że ciężko byłoby znaleźć gorszy temat do inauguracji tego kanału niż właśnie polityka. Wydaje mi się to logiczne, bo jak na początku zejdziemy sobie na samo dno, to potem może być już tylko lepiej. Chyba. Temat jest co prawda polityczny, ale jednocześnie niezależny od waszych ewentualnych sympatii, antypatii politycznych, ponieważ nie dotyczy naszego lokalnego podwórka. W każdej chwili może jednak zacząć go dotyczyć, ponieważ postanowiłem zagłębić się w kwestię gier jako nowego i jeszcze niewyeksploatowanego medium, które może być świetnym punktem wejścia i jednocześnie doskonałą platformą dla kogoś, kto chciałby dotrzeć do pozornie niedostępnej i jednocześnie sporej grupy ludzi. No ale zacznijmy od początku. Kto gra w gry? Według raportu z końcówki ubiegłego roku przeciętny gracz w Stanach Zjednoczonych ma aktualnie 33 lata. Zaraz za grupą wiekową 18-34 plasuje się grupa ludzi poniżej 18 lat, natomiast na trzecim miejscu są prawie ex aequo grupy 35-44 oraz 45-54. Można powiedzieć, że przeciętny gracz się starzeje i widać to zdecydowanie bardziej w Europie, gdzie aż 24% graczy jest w wieku 45-64 lat, chociaż przeciętny wiek gracza jest tu nieco mniejszy niż w Stanach, ponieważ wynosi 31 lat. Rynek gier jest już zbyt duży, by pozwolić kolejnemu pokoleniu przejść obok niego obojętnie i przeczekać je, a jedyną platformą, jaka w tym momencie łączy wszystkie kategorie wiekowe, tak w Stanach, jak i w Europie, są naturalnie mobilki. W ostatnich latach największe firmy na rynku gamingowym właśnie w tym upatrują szans na zarobek i rozwój, zbrojąc się, w cudzysłowie, wraz z upływem lat. Żeby daleko nie szukać, to nie tak dawno temu Sega kupiła sobie Rovio, twórców Angry Birds, a Microsoft, który chciał kupić Zynga, został wyprzedzony przez ruch Take-Two. Gracze to generalnie pojęcie bardzo szerokie i gdziekolwiek nie spojrzymy, tam widzimy szansę na rozegranie partyjki, czegoś. Często tego samego na małych i na dużych platformach. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której gry obecne na większych, stacjonarnych platformach dostają swoje mobilne porty. W tym kontekście trochę śmiesznie brzmiało flexowanie Activision Blizzard ponad 90 milionami graczy Call of Duty, gdzie ponad połowa to tak naprawdę gracze mobilni, ale hej, najwyraźniej zapotrzebowanie jest na tyle duże, że warto na nie odpowiadać. Activision na tym tak naprawdę nie traci, ponieważ prawie połowa zysków firmy pochodzi właśnie z platform mobilnych. No i o ile w taki Call of Duty Mobile statystycznie grają typowi gracze w USA, a więc ludzie w okolicach 30, tak w Apexie częściej spotkamy ludzi młodszych. Każdy znajdzie coś dla siebie i w grach często spotkamy ludzi tak 6-letnich, jak i 80-letnich, co może być oczywiście świetnym gruntem dla polityków. Mimo tych cholernych mikrotransakcji, kosmetycznych DLC oraz innego dziadostwa, jakie branża znormalizowała w ostatnich latach, gry nie wyglądają jeszcze jak przeciętna ulica w przeciętnym polskim mieście w latach 90., a może nawet i teraz. Tylko o ile same reklamy towarów, usług to jest zupełnie inna para kaloszy, tak próba agitacji wyborczej w grach wydaje się być tematem ciekawszym i potencjalnie bardziej szkodliwym, a może właśnie bardziej pomocnym. Punkt widzenia zależy tutaj jak zawsze od punktu siedzenia, a politycy doskonale wiedzą, że mają przed sobą podatny i żyzny grunt, który zawsze może dać dobre plony. Jeśli nie w najbliższych wyborach, to wraz z dorastaniem kolejnego pokolenia graczy, kolejnych. Sama reklama to informacja plus perswazja. Patrz, to jest mój nowy kanał, który pewnie będę trochę olewał, ale postaram się tego nie robić. To była informacja. A teraz bądź tak miły, drogi widzu, i zasubskrybuj go. To była wysokich lotów perswazja, której wiem, że przecież nie jesteś w stanie się oprzeć. Sama reklama to zaraz obok plakatów czy ulotek najpopularniejszy sposób docierania do klientów, a potencjalny wyborca to też przecież taki trochę klient, którego chcesz przekonać do swoich racji. Młodzi, niezainteresowani polityką ludzie odbijają się od klasycznych jej form i jest to problem znany od lat. Już w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku MTV odpaliło Rock the Vote, mające zachęcić młodych do głosowania. Remember, your vote is your voice. Czy pomogło? No trochę pomogło, jednak czasy się zmieniły i to diametralnie, skoro pomostem pomiędzy 60-latką a 19-latką
może być smartfon z tą samą grą, no to żal byłoby nie skorzystać. Wiedział to już w 2008 roku sztab Baracka Obamy, wtedy pierwsza generacja iPhone'ów ledwo co zadebiutowała na rynku, a Android pojawił się dopiero we wrześniu, to też nie było mowy o czymś takim jak poważny rynek mobilny. Istniał jakiś, ale był dopiero w powijakach w postaci gier takich jak ta, ale reklamodawcy z sektora politycznego raczej nie byliby nim zainteresowani. Reklamy ubiegającego się wówczas o urząd prezydenta polityka trafiły do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu dużych pozycji. Były to głównie gry sportowe od Electronic Arts, takie jak NBA, NHL, Burnout, ale też uwaga, Guitar Hero. Celowały głównie w mężczyzn w wieku 18-34 lat, ponieważ jak powiedział jeden z analityków amerykańskiego Gartnera, ciężko do nich dotrzeć, jako że nie oglądają telewizji zbyt często, rzadko też czytają, więc jest to dobre miejsce, by przykuć uwagę tego segmentu. Brak zainteresowania prasą i przede wszystkim telewizją mógłby usprawiedliwiać tak egzotyczne wtedy próby dotarcia do wyborców. Z trochę starych, bo liczących sobie już 2 lata, ale ciągle aktualnych badań dowiemy się, że 57% respondentów pytanych o źródła rozrywki na jednym z pierwszych 3 miejsc umieściło telewizję. Na pierwszym miejscu była u 39% generacji baby boomers, czyli ludzi urodzonych w czasie powojennego wyżu demograficznego, ale już 29% generacji X, 19% milenialsów i jedynie 10% generacji Z. Zainteresowanie tym medium wydaje się być wprost proporcjonalne do rozwoju alternatyw. Według tych samych badań aż 26% przedstawicieli generacji Z za najlepszą rozrywkę uważa właśnie granie w gry. Natomiast 46% jest zdania, że gry odciągnęły ich od innych źródeł zabawy, a najmłodsi to przecież przyszłość i jak wspomniałem wcześniej, ta grupa, która najmniej chętnie bierze udział w wyborach. Według New York Timesa, jaki kilka lat temu postanowił przyjrzeć się tej sprawie, z czasem nierówności nieco maleją i tam, gdzie odsetek głosujących starszych jest większy, tam głosuje także więcej osób młodszych, co tylko zwiększa wagę ewentualnych pomostów pomiędzy generacjami, o których wspominałem. Czy zatem nasze gry mobilne prędzej czy później czeka zalew reklam z przekazem czysto politycznym? Być może w dalszej przyszłości tak, jednak na tę chwilę prym wiodą większe produkcje, w których politycy próbują się wypromować. Amerykańska kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez w 2020 roku streamowała Among Us, niezwykle popularne wtedy, na Twitchu celem zachęcenia widzów do brania udziału w wyborach. Ledwie dzień po założeniu konta udało jej się przyciągnąć ponad 400 000 widzów, co sprawiło, że natychmiast awansowała na 31 wówczas miejsce na liście najchętniej oglądanych streamerów tej platformy. Kongresmenka jest z ramienia Partii Demokratycznej, tak samo jak urzędujący obecnie 46. prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. I jego sztab także chętnie sięgał po gry w czasie kampanii prezydenckiej, padło jednak nie na transmisję na żywo, a wyspę w Animal Crossing New Horizons sygnowaną przez przyszłego prezydenta. Na wyspie odwiedzający mogli wpaść do biura terenowego Bidena, gdzie czekało sporo treści zachęcających do głosowania, informujących o możliwości oddania głosu przez internet i tak dalej. Gracze przyjęli tę akcję w sumie dość ciepło, a wszystko odbiło się jeszcze większym echem, kiedy Donald Trump, czyli rywal Bidena, ustami zastępczyni sekretarza do spraw jego kampanii przekazał, że Trump nie będzie podejmował podobnych kroków, ponieważ będzie wydawać swoje zasoby na prowadzenie kampanii w prawdziwym świecie z prawdziwymi Amerykanami. Wyspa w Animal Crossing raczej nie przeważyła szali zwycięstwa, ale gracze nie byli zbyt szczęśliwi z faktu bycia tymi nieprawdziwymi Amerykanami w oczach drugiego kandydata. Ostatecznie Trump także uległ magii gier i próbował przypodobać się graczom, zakładając konto na Twitchu, jednak nie pojawił się tam ani razu. A szkoda, bo jeśli gracze są faktycznie tak dużą i rosnącą ciągle na znaczeniu grupą, a gry same w sobie ewoluują do rangi poważniejszego medium, to całkiem niedługo znajdziemy się w sytuacji, w której będzie można sporo ugrać na chwaleniu się swoim hobby. Jens Stoltenberg, czyli obecny sekretarz NATO, przyznał otwarcie, że gra m.in. w Age of Empires, no i okej, jest to nadzwyczaj typowy wybór dla kogoś na takim stanowisku. Kondycja świata i różnych relacji międzynarodowych podpowiada, że powinien sięgnąć raczej po StarCrafta, ale podobno lubi też Red Alerta, więc wszystko okej. Kiedy pytałem kilku znajomych osób o polityków graczy, to właśnie Stoltenberg był najczęściej wymienianym. Gracze traktują go po prostu jak swojego. Nie wiem, na ile Jens zapunktował wśród wyborców takimi deklaracjami, ale wygląda na to, że przyznawanie się do swojego hobby, nawet takiego zdawałoby się ciągle dziecinnego w świecie polityki, raczej nie
nie zniszczyło mu kariery. Kampania marketingowa Obamy w 2008 roku okazała się sporym sukcesem, więc przy okazji kolejnych wyborów próbowano tę sztuczkę powtórzyć. Skutkami nie chwalono się już publicznie tak chętnie jak wcześniej, więc można delikatnie założyć, że wzorując się zresztą na wzorcach z rynku gier jako takiego, gracze są dość wybredni. Nie dają się tak łatwo nabierać na dokładnie te same sztuczki, jednak są gotowi sprawdzać nowości, jeśli tylko będzie ku temu okazja. Mniej szczęścia od Obamy i Bidena miał Shigeru Ishiba, kandydat na japońskiego premiera, jaki chciał wziąć przykład z bidenowskiej wyspy w Animal Crossing i wykorzystać hit Nintendo w podobny sposób, jednak firma dość nieoczekiwanie zmieniła zasady korzystania ze swoich produkcji, by całkowicie pozbyć się z nich polityki. Tym samym używanie ich gier do celów biznesowych, jak zostało to określone, stało się dozwolone tylko za wyraźną i pisemną zgodą Nintendo, której raczej nie znajdziemy w każdym sklepie ze zgodami. Oczywiście dalej znajdą się oszołomy pokroju pewnego kapłana straszącego swojego czasu skądinąd diabelskim wpływem pewnego ale zaryzykuję stwierdzenie, że pod tym względem powoli idzie ku dobremu, a przypadki takie jak Macron obwiniający gry wideo za zamieszki we Francji dobitnie pokazują, że z graczami trzeba się dogadać, a nie zadzierać. I wynika to nie tyle z suchej kalkulacji dotyczącej cyferek przy urnach, a złego PR-u, jaki ciągnie się za prezydentem Francji od tego czasu. Macron opublikował później oświadczenie, w którym wychwalał gry, nazywał je szansą dla Francji, dobrym miejscem do spotkań, bla bla bla. Zapowiedział też inwestycje we sport, aktywne wspieranie branży w przyszłości i tak dalej, ale chyba na palcach jednej to kalekiej ręki można policzyć ludzi, którzy mu w to uwierzyli. Macron bardzo wyraźnie próbuje zrobić z gier grę polityczną, ale o ile jako gracze daliśmy się kiedyś nabrać na nieszkodliwą zbroję dla konia w Oblivionie za $5, a teraz podobne dodatki stanowią podstawę dodatkowego dojenia ludzi na już wydanych grach, tak chyba teraz mamy bardziej wyczulony, nazwałbym go skanerem bullshitu. A może wcale nie mamy? Czas pokaże, bo tak naprawdę ciągle mamy do czynienia z zaraniem politycznej reklamy w grach i próbą wykorzystania gier do celów politycznych. Ale to, że coś wygląda jednoznacznie źle, jak zagrywka Macrona, wcale nie oznacza, że w dłuższej perspektywie nie może posłużyć jako coś pozytywnego, niekoniecznie związanego ze zbijaniem kapitału politycznego. Wróćmy w takim razie jeszcze raz do jednego z najjaśniejszych punktów tego materiału, ponieważ jako jedyny wykorzystywał gry tak chętnie. Barack Obama otrzymał z rąk polskiego premiera kopię Wiedźmina 2 i doskonale pamiętam, że ten ruch miał tylu samo przeciwników, co zwolenników. Zrobiła się z tego tak naprawdę zupełnie niepotrzebnie kłótnia, ponieważ Obama ostatecznie raczej w wieśka nie zagrał, ale przy okazji kolejnej wizyty w naszym kraju powołał się właśnie na Wiedźmina jako na przykład sukcesu polskiej gospodarki. Ostatecznie cała akcja odbiła się szerokim echem, a o sprawie donosiły lokalne i światowe media, także te spoza branży, no i chyba właśnie o to chodziło. Można tylko zgadywać, jak bardzo wpłynęło to na notowania Geralta i Obamy za oceanem, ale bardzo dobitnie jednocześnie pokazało, że gry nie mogą być już łopcem do bicia dla polityków i profesjonalistów. Taki zabawny i przewrotny termin bezmyślnym krytykantom gier przykleił Smuggler z CD Action dawno temu i uważam, że w tym kontekście warto go wskrzesić. Gry to coraz większa gałąź rynków całego świata, a ich hipotetyczny wpływ na kształtowanie postaw i poglądów będzie eksploatowany przez polityków z roku na rok i z wyborów na wybory coraz bardziej. Czy nam się to podoba, czy nie? Pozostaje w takim razie mieć nadzieję, że nie damy sobie niczego wmówić i uda nam się zachować zimną krew. W pewnym sensie patrząc nie na ilość polityków związanych z grami, a samej polityki jako takiej w grach, idzie nam już teraz całkiem nieźle. Kiedy następnym razem poczuję zew nurkowania w szambie, to właśnie tę ostatnią nitkę podejmę, a na razie postawmy tutaj kropkę. Trzymajcie się tam w tym wielkim świecie.